Cześć, ja jestem Rafał. Ja jestem Anita, to jest kanał Budżetowy Luksus, a w tym momencie jesteśmy w wspaniałej stolicy, czyli Warszawie. I chcemy wam pokazać Stare Miasto w Warszawie. Aktualnie nie jesteśmy w Starym Mieście, ale firma Hulajnogi na doby dała nam hulajnogi właśnie na doby, na weekend i jedziemy na Stare Miasto. Nie jesteśmy jeszcze w Starym Mieście, zaraz warszawiacy nie dojadą. Jesteśmy w Śródmieściu, a dokładnie w Śródmieście Północ, albo Północne. A teraz jesteśmy na ulicy Krakowskiej Przedmieście. Jeszcze pokażę wam tutaj parę fajnych elementów, które jak będziecie szli na Stare Miasto, to możecie sobie zobaczyć. No i z Warszawą jest taki problem troszeczkę jak z Londynem. Gdzie nie pójdziecie jest odrobina historii, ewentualnie jakieś ciekawe miejsce, które warto zobaczyć. Tak więc nasz vlog oczywiście tego nie wyczerpie, nie ma co nawet na to liczyć. My pokażemy tylko kilka miejsc, które nawet nie do końca są najciekawsze, po prostu warto je zobaczyć. A jak już będziecie na Krakowskim Przedmieściu, to warto zatrzymać się pod bramą Uniwersytetu Warszawskiego. Tutaj jest właśnie główna brama wejścia do centralnego kampusu tego uniwersytetu, czyli najbardziej znanej uczelni w Polsce. Tak naprawdę to w Polsce. Na samej górze z ciekawostek znajduje się orzeł, tam jest 5 gwiazd i to oznacza, że było na samym początku 5 fakultetów. I właśnie te gwiazdy to symbolizują. A my bierzemy hulajnogę i jedziemy dalej. A za mną znajduje się teraz taki budyneczek. Trochę taki masywny. Nazwa zwyczajowa tego budynku to jest Dom bez kantów. I jako ciekawostka wam powiem, w sumie anegdotę. Podobno Piłsudski, kiedy akceptował warunki i plany budowy tego budynku, powiedział, żeby robić go bez kantów. I tu w sensie myślał, żeby nie było żadnych machlojek finansowych, a nie po prostu bez kantów, w sensie, że on nie ma żadnego konta. Kościół Sióstr Wizytek w Warszawie. Wizytki przyjechały z Francji. To tak trzeba wspomnieć o tym. Bardzo ładna fasada, późno barokowa. Sam kościół był wznoszony etapami. Finalnie został zakończony w 1763 roku. A za nami najważniejszy budynek w Warszawie i w sumie w całej Polsce, czyli Pałac Prezydencki. A strzeże go książę Józef Poniatowski na koniu. I lwy. I lwy. A teraz powiem wam dwie ciekawostki. Jedna to, że w 1850 roku najprawdopodobniej spłonął właśnie cały pałac i został odbudowany. A druga ciekawostka to, że tutaj, w tym miejscu, tu, jest zabytkowa tablica przed wojny i ma ślad po kulach. Tutaj jest napisany Skwer Mickiewicza, zaraz go pokażę wam bliżej. Za nami jest pomnik Adama Mickiewicza. Jako ciekawostka powstał on jeszcze podczas zaborów. Jednakże władze pruskie zgodziły się na jego otwarcie tylko i wyłącznie w nocy, tylko i wyłącznie na zaproszenie imienne ludzie mogli się tu pojawiać bez żadnych fajerwerków. Tak więc mamy pomnik Adama Mickiewicza, który został zbudowany i odsłonięty po cichu. Ej, cakso, ale trzeba przyznać, że bańki to chyba takiego fajnego klimatu dodają.
Dobra, jesteśmy na Starym Mieście. W końcu, bo taki był tytuł filmu. Zaczęliśmy od krakowskiego przedmieścia, ale tak czy inaczej jesteśmy na dzielnicy Śródmieście. Za mną Zamek Królewski. I zaczynamy zaraz. Paćka właśnie łapałem. I wejdziemy zaraz w głąb Starego Miasta. Zapomniałbym o kolumnie Zygmunta III Wazę, który znajduje się tutaj. Pomnik małego powstańca znajduje się przy ulicy Podwale, na fundamentach dawnej baszty, tuż przy zewnętrznym murze obronnym Starego Miasta. Upamiętnia on najmłodszych uczestników Powstania Warszawskiego. Jak już wspomniałem o murach, warto dodać, że całe Stare Miasto było otoczone murami obronnymi, a dokładnie podwójnym ciągiem murów. Najlepiej zachowane elementy biegną przy ulicy Podwale. Tutaj też znajdziemy barbakan. Wzniesiony około 1548 roku, barbakan wybudowano dla zwiększenia bezpieczeństwa wjazdu do Starej Warszawy. Jest to po prostu przedbramie dla bramy nowomiejskiej. Pomnik Syreny, jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli stolicy. Ten pomnik znajduje się przy rynku Starego Miasta, jednak uważa się, że pomnik na Powiślu jest bardziej związany z legendą o Syrenie. Wizerunek Syreny znajdziemy również w herbie Warszawy. Dobra, starczy tego voice-overu, teraz ja coś powiem. Jesteśmy teraz na pięknym tarasie widokowym. Widać Wisłę, widać plażę z drugiej strony, ale to miejsce służyło kiedyś do czego innego. To jest tak zwana Góra Gnojna. To tutaj wyrzucano śmieci i w taki oto sposób właśnie uformowała się taka góra. I oczywiście jak my, czyli budżetowy luksus, czyli też od czasu do czasu jakieś porady darmowe, to tak ogrody Zamku Królewskiego są właśnie za darmo. Tak więc możecie wejść. Oczywiście do samego Zamku Królewskiego trzeba zapłacić, to jest bilet, ale jak chcecie się poczuć jak król i troszeczkę się zrelaksować w centrum Warszawy, to właśnie ogrody Zamku Królewskiego są za darmo. Tak więc można tu przyjść. Jakieś tam części są wyłączane w zimę, w lato jest więcej tej części otwartej, tak więc to też musicie mieć na uwadze, ale są otwarte cały rok. Tam za mną znajduje się najwęższa kamienica w Warszawie. Ona zaledwie ma 2 metry, tu wam pokażę, o tu. Dlaczego ona jest taka wąska, się zapytacie? Ponieważ w średniowieczu płaciło się podatki od fasady. No i ktoś był mądry i genialny i stworzył właśnie małą fasadę. Trzeba zaznaczyć, że ta kamienica ma kształt klina, a nie prostokąta jak inne kamienice i z drugiej strony kamienica jest po prostu normalnej budowy. Mówiłem o ciekawostce na Kanioni, czyli najwęższej kamieniczce. To jeszcze z drugich ciekawostek. Tu jest oryginalna XIX-wieczna tabliczka właśnie z napisem Kanionia. No nie ta obok, ta niebieska, tylko tutaj ta. Akurat i pojawiła się siostra Anity, tak więc oddałem moją hulajnogę i sobie pojechałem. Centrum Warszawy jak najbardziej na propsie. Bardzo pozytywnie, więc mam nadzieję, że wam się podobał ten film. I tradycyjnie bym powiedział, zostawcie subskrypcję, ale to nie ja powiem, a powie to ktoś inny. Tak więc ja się z wami żegnam. Na razie. Prosimy o subskrypcję i poprosimy klik dzwoneczek i dzwoneczek dla bożeksowego luksusu.
Jeszcze raz, dla budżetowego luksusu subskrypcja. Dla luksuskiego luksusu zasubskrybuj. Zasubskrybujcie nasz kanał. Kliknijcie dzwoneczek. Dziękuję. Razem z subem.